No siemanko, dzień dobry, bardzo miło mi jest Cię tutaj gościć dzisiaj, a dzisiejszym tematem będą airdropy. Konkretnie nic ostatniego ciekawego na rynku airdropów się nie działo, a jeśli się działo, to bardziej w negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ mieliśmy airdropy, które były rozdysponowane pomiędzy insiderów, pomiędzy team, który zbierał 80% tego airdropa. No i nie za bardzo airdropy sobie ostatnio radzą, ale moim zdaniem jest to tak zwana cisza przed burzą. Cały czas jest warto obserwować ten temat i dzisiaj będę miał dla Ciebie właśnie 9 takich narzędzi, gdzie możesz porównać sobie różne informacje, co jest na hypie, co warto robić, czego nie warto robić i tak dalej. Także tradycyjnie będzie super fajnie i przyjemnie i bez przeciągania zapraszam na intro! Więc dobrze, to jest strona, którą chyba odwiedzam właściwie to codziennie, czyli Dropstep. Dropstep moim zdaniem jest dużo lepszy od CoinMarketCap czy od CoinGecko, ponieważ mamy tutaj dużo więcej fajnych zakładek. Tutaj mamy jakieś niepotrzebne reklamy hazardu, ale na przykład mamy potencjalne airdropy i tutaj mamy takie airdropy, które mogą się wydarzyć, ale nie muszą. Za to kolejną zakładką są tutaj na przykład Crypto Activities. I tutaj jak już sobie wejdziemy, to tutaj mamy konkretne aktywności, pod które możemy działać już dzisiaj. I na przykład mamy ostatni update, był tutaj 4 dni temu. Tutaj mamy airdrop D-Meet, który jest komunikatorem AI. Zebrali oni konkretnie 2,6 miliona. Jeśli sobie wejdziemy w dany post, to możemy tutaj znaleźć więcej informacji. I generalnie na tych tutaj aktywnościach bym popierał moje przyszłe aktywności. Bym popierał. No ale wiadomo o co chodzi. Crypto Activities i to, co ja później tam będę sobie farmił. Tutaj mamy na przykład farming na Mega, mamy również na Pharos, chociaż tutaj to już można sprawdzić alokację. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, chociaż z tego, co tam widziałem, to no nie do końca to wygląda tak, jak powinno wyglądać, tak jak obiecywali. Polymarket, tutaj mamy waitlisty. O Polymarket nagrałem już wideo tutaj i generalnie jest to fajne źródło wiedzy. Polecam każdemu platformę Dropstep. I kolejną bardzo fajną nową platformą jest Watchor, którą już Wam pokazywałem kilka razy generalnie. Tutaj mamy takie ostatnie informacje, które się pokazały. Również gdy tutaj wejdziemy, to mamy konkretne opcje, by zacząć farming danych airdropów. No i widzicie właśnie, że tutaj już wchodzimy konkretnie na Solanę. Tutaj mamy jakieś RWA i tak dalej. Jest tutaj dość sporo tego. Tutaj mamy jakiś testnet. Tutaj mamy jakiś zupełnie inny testnet. Tutaj mamy jakiegoś perpdexa pewnie. Dość sporo jest ostatnio tych perpdexów. Tutaj mamy takie najbardziej gorące tematy, czyli mamy Arka, później tutaj jest Robinhood, Extended, Tempo, Dango, IOP. No i jeśli chodzi o na przykład Tempo czy ARK, to oczywiście te materiały były u mnie na kanale, możecie je zobaczyć sobie tutaj. I tutaj mamy różne update'y, które się pokazały w ostatnim czasie. Oprócz tego możemy w ogóle tutaj zrzucić również kontrakty na te dane sieci, które albo są w testnecie, albo w mainnecie. No, teraz już mi się to załadowało. Mamy tutaj również Inka, mamy Base'a i jest tego naprawdę dość sporo. Zbudowali oni dość podobną platformę jak Layer 3. Mamy tutaj również codzienne GM-ki i jest system referalny, gdzie możecie otrzymać 10% ekstra. Teraz Defilama. Defilama to jest bardziej taki oldschoolowy airdrop searcher, ponieważ zaraz po airdropie Uniswapa tutaj się pojawiły właśnie różne potencjalne airdropy, na których mogliśmy robić swapy, jednak w tamtym momencie swapy na Ethereum kosztowały około $200, więc nie była to zupełnie tania zabawa. A tutaj teraz w zakładce airdrop, chociaż usunęli ją z tego głównego menu, wkleję Wam po prostu link w opisie, wtedy będziecie mogli bezpiecznie tutaj sprawdzić. To mamy właśnie różne projekty, które albo już miały airdrop, albo dopiero będą miały. I tak samo mamy tutaj na przykład airdrop checker, gdzie możemy na przykład wkleić swój nasz własny adres lub kilka adresów, żeby było nam łatwiej to wszystko sprawdzać. I mamy taki
multi-batch airdrop checker pod właśnie airdrop. Tutaj również mamy bardzo dużo fajnych informacji typu TVL, który jest tam zablokowany, a warto jest to na przykład wiedzieć. Gdyby projekt był zbyt mały, gdyby nie otrzymał zbyt dużego hype'u, to bardzo możliwe, że może mieć on jakieś ryzyko exploitu, po czym nagle może się to wszystko wykrzaczyć i nie odbierzemy z powrotem naszych funduszy, które zainwestowaliśmy tam w jakikolwiek farming, bo wiadomo, ten farming na testnetach nie ma żadnego ryzyka, jedynie czym ryzykujemy to jest jedynie nasz czas, jednak farming na mainnetach, tu musimy się również pogodzić z tym, że są wieloryby, które również polują na airdropy, więc jeśli nie wbijamy tam z jakimś konkretnym kapitałem, to pewnie większość tego airdropa zostanie zagarnięty przez większe portfele. Później mamy airdrops.io i to jest już bardzo stary serwis, który również ma właśnie tutaj podobny template jak Watcher, więc mamy ostatnie airdropy, które tutaj się pokazały, jednak również oni się skupiają na tych mniejszych, jak i również na tych większych. Mamy tutaj jakieś gierki, mamy GMX-a, mamy Bybita, gdzie były jakieś promocje, silowanko jakichś swoich reflinków, jak to wiadomo, sprawdź link w opisie. Nie to, żebym się z tego śmiał, ale po prostu jako też wzorowy afiliant, żebym tak powiedział, że nie naganiacz, to musicie wiedzieć, że korzystając z programów partnerskich, afiliacyjnych, możecie dostać dodatkowe zniżki, dodatkowe bonusy i tak dalej. Także ja za każdym razem, jak otwieram jakieś konto na nowej giełdzie, to zawsze się pytam o link mojego znajomego, bo wiem, że jak nie on na tym zarobi, to ja na tym mniej po prostu stracę. No i tutaj mamy te najgorętsze i później mamy update'y jakieś. I teraz właściwie już wchodzimy w sferę stron, które właściwie tak publikują bardzo różne opcje. Często są to opłacone opcje, czasami są to reklamy, no różnie to bywa, ale ICO Drops to jest również bardzo stara platforma, którą pamiętam już od 2021 roku. No i w tym momencie mamy tutaj tylko taką słabą listę. Później kolejną platformą, którą bardzo mi szkoda, że zakończyła swoją działalność, jednak strona cały czas działa. Tutaj również możemy znaleźć jakieś ciekawe materiały, które mogą nam pomóc na przykład przy farmingu Polymarket. A kolejną stroną jest Drops Earn. No i tutaj też mamy taką słabą po prostu listę. Już na przykład trochę lepiej to wygląda na CryptoRank, ponieważ tutaj mamy trochę więcej informacji, ile zebrali funduszy, czy dany airdrop jest potwierdzony, czy nie i tak dalej. Także CryptoRank jeszcze gdzieś się tutaj trzyma, może nawet lekko wyżej niż ten Drops Earn. Później mamy ten Free Airdrop.io, ale tutaj to już w ogóle jest tragedia. To nie było update'owane od bardzo dawna i co chwilę się tutaj wyświetlają jakieś reklamy. Także ta strona zbiera 1 na 10. Jeśli w ogóle miałbym zrobić jakiś taki konkretny rating, to Dropstab i Watcher to są dwa narzędzia, które na pewno będziecie potrzebować w waszym codziennym sprawdzaniu airdropów i w międzyczasie na pewno polecam sprawdzać Defilama. Tutaj czasami pojawia się coś nowego. No i poza tym ten Drops.io. Tutaj również są fajne rzeczy, ale resztę to są takie po prostu listy, których no, można przewertować. Jeśli coś wam się zgadza z tymi poprzednimi pozycjami, to może warto jest tam zajrzeć. I musicie wiedzieć, że ja cały czas szukam, ponieważ wiem, że jest darmowe sianko tutaj do wyciągnięcia z tego rynku. Jedynie to, co się stało, co się zmieniło, to to, że jest to po prostu coraz trudniejsze. Ale to nie znaczy, że angażując nasz czas czy nasze fundusze nie możemy tutaj cały czas na tym rynku airdrop krypto zarobić. Poza tym, jeśli byś szukał jakiejś giełdy scentralizowanej, gdzie możesz ulokować swoje środki, to ja polecam Ci BitGet. Jeśli chodzi o portfele sprzętowe, mam tutaj 10% zniżki na Keystona i jest to naprawdę super portfel z dużym wyświetlaczem, tutaj z czytnikiem linii papilarnych. Każdą transakcję, każdy szczegół możemy tutaj zobaczyć na tym dużym monitorze. Do tego, jeśli ktoś będzie się dobierał do naszego portfela sprzętowego, jeśli wciśnie 3 razy zły PIN, to po prostu on się zresetuje. Mają oni tutaj naprawdę bardzo dużo zabezpieczeń, także szczerze polecam. I resztę linków znajdziecie oczywiście w opisie. To by było na tyle ode mnie. Siemanko, pozdrówki, yo!